Do czego zatem, proszę Państwa, służą testy? I tu już będziemy mówili zatem o metodach standaryzowanych. Są metodami, które służą do zbierania informacji o człowieku. Test zbiera zatem informacje o człowieku, ale proszę zwrócić uwagę, że tu wskazuje się na jeszcze jeden aspekt, że ta informacja, to zbieranie informacji służy do diagnozy psychologicznej. Czyli to nie od razu widać, że jeżeli diagnoza psychologiczna jest procesem szerszym, to nie tylko musimy stosować testy standaryzowane. Możemy bazować na wszelkich źródłach informacji, czyli na obserwacji, na wywiadzie, tak nawet swobodnym. A jeśli zachodzi taka potrzeba, to możemy stosować testy standaryzowane. Mówię o tym dlatego, że w psychologii, zwłaszcza polskiej, jest straszna niechęć do testowania i uważa się, że test to jest narzędzie szatana. No dlatego, że one mogą być stosowane, ponieważ mają taką, tak jak w psychologii konkretną postać, jak w psychologii rzadko mają konkretną postać, tak? No bo to za tym stoi określony materiał testowy i tak dalej. Jeżeli są standaryzowane, to często są tak przygotowane, że tam niewiele wysiłku potrzeba w niektórych rodzajach testów do tego, żeby przeprowadzić badanie. To niektórzy mówią, że to sprzyja autoryzacji testów, że one mają wartość samą sobie. Znaczy, że niepotrzebne jest cel diagnozy, wstępne rozpoznanie, sformułowanie wstępnych hipotez, tak? Tylko, że ja na przykład kogoś mogę po minutowym kontakcie wpuścić w testy i potem zobaczymy, co wyjdzie. No to tutaj podkreślamy, że to nie jest dobra procedura, że stosowanie testów jest opcjonalne i ono zależy przede wszystkim od tego, jakie są potrzeby wydiagnozowania, ale w ogóle one są tylko jednym z elementów zbierania, czy jednym ze sposobów zbierania informacji o człowieku w ramach procesu diagnozy psychologicznej, która jest definiowana w ten sposób, że jest procesem aktywnego poszukiwania danych potrzebnych do podjęcia decyzji o działaniach, które zmierzają do zmiany aktualnego stanu czy położenia psychospołecznego ludzi, a więc w efekcie terapii i porady. I jeżeli ten proces tak wygląda, no to testy przestają już być narzędziem szatana, zaczynają być użytecznym źródłem informacji o człowieku, które zbieramy, no nie tylko po to, żeby go poznać, tak, i coś z tym zrobić, tylko przede wszystkim, żeby temu człowiekowi udzielić pomocy. A zatem jeżeli jest tak, że ktoś o diagnozę nie prosi o poradę, bo ma kłopoty z jakimś zachowaniem, no to po pierwsze nie uruchamiamy procesu diagnostycznego. Ale jeśli ten proces uruchamiamy, no to wówczas stosujemy różnego rodzaju narzędzia i zbieramy informacje, no nie po to, żeby je zbierać i magazynować, żeby coś złego o człowieku można było powiedzieć. Ja gwarantuję Państwu, że gdybym Państwa i siebie zresztą też wpuścił w jakieś badania szerokie diagnostyczne dotyczące różnego rodzaju dysfunkcji, to o każdym gdzieś tam znalazłbym jakąś informację niekorzystną. Tak? Wtedy, kiedy one by były narzędziem do plotkarstwa, do zbierania danych, do szukania haków, no to jak najbardziej by to było użyteczne. Ale jeżeli powiem tak, że to ma ujawnić pewne dysfunkcje, które chcemy potem na przykład w procesie psychoterapii wyrównać, tak, zniwelować, to jest ważne źródło informacji, bo pokazuje nam, gdzie są pewne obszary, jakie procesy są na przykład u człowieka zaburzone i w jakim zakresie trzeba mu dostarczyć pomocy. Więc w tym sensie one są niezwykle użyteczne, tak? Bo one informują nas, gdzie są te słabe strony, które trzeba zmodyfikować. No jednocześnie jak dostarczają informacji o dobrych stronach, to możemy powiedzieć, to są te zasoby, które możemy w procesie psychoterapii wykorzystywać. Tu się nie ma co chwalić, tylko to jest ta mocna strona, na której mogę bazować, tak, żeby pomóc w jakimś innym elemencie, tak, czy w modyfikacji jakiegoś procesu, który u człowieka jest zaburzony i w efekcie czego on przyszedł, bo na przykład nie radzi sobie z pewnymi sytuacjami. Czyli tu zwracam uwagę na dwie rzeczy, że po pierwsze, kiedy ktoś nas nie prosi, to go nie diagnozujemy. Mamy inne rzeczy ciekawsze do wykonania, a jak już diagnozujemy, no to zbieramy za pomocą różnych metod informacje o tym człowieku i zbieramy je po to, żeby później udzielić mu jakiejś porady, tak? Żeby on mógł skorzystać na tym procesie diagnostycznym i wówczas to przestaje być, tak jak powiedziałem, narzędziem szatana. Zaczyna być to metodą diagnostyczną, która pomaga nam w sformułowaniu zaleceń diagnostycznych, tak? Wniosków z diagnozy, co należałoby zmienić.
Co testy mierzą w swojej istocie? Rejestrują tak naprawdę fakty psychologiczne z życia człowieka. Znaczy zbieramy informacje o zachowaniu. Zazwyczaj jest to informacja przeszła. Znaczy jak zachowujesz się regularnie, no ale w znaczeniu odnosząca się do przeszłości. Najczęściej pytamy w przypadku cech lub typów o zachowanie najczęstsze, dominujące, czyli zachowanie typowe. Czasami pytamy o zachowanie obecne w danej chwili, wówczas rejestrujemy stany psychiczne. Czyli jeżeli o cechach, to mówimy, jak się zachowałeś w przyszłości, w jakiejś tam perspektywie roku, 2, 10 lat. Jaka jest główna tendencja w twoim zachowaniu. A jak się pytamy o stany, to jak w tej chwili się czujesz? Czy jesteś bardzo zdenerwowany, napięty? W tym momencie, tak, zazwyczaj zakotwiczając do bardzo ograniczonego w czasie momentu, tu trwa dyskusja na temat, czy zaburzenia psychiczne są stanem czy cechą. No bo jeżeli zaburzenie trwa 2 lata, no to już zaczynają spełniać kryterium cechowe. Zaczynają być naszą trwałą charakterystyką, bo ja w sposób zaburzony funkcjonuję dość długi okres. Klinicyści traktują to jako stan. Znaczy mówią, one są odwracalne w tym znaczeniu, że po terapii ustępują objawy zaburzenia, tak, i wraca niezaburzone przedchorobowe funkcjonowanie. No więc to jest stan, jakbyśmy nie zmienili, ale tu granica czasowa jest rozmyta, to też podkreślam. Zazwyczaj stany badamy, to są takie okazjonalne, związane z sytuacją badania, z jakąś manipulacją eksperymentalną. Jak ty to odbierasz? Oczywiście trzeba podkreślić, że testy nie badają cech albo typów. Tylko testy, tak na dobrą sprawę, badają różnice międzyosobnicze, czyli są tam takie wskaźniki, które wykazują w nich, takie zadania, które wykazują w nich różnice pomiędzyosobnicze. Czyli jakby zadanie było w teście, na które wszyscy jednakowo odpowiadają, to no, nie nadaje się do testu, od razu to mówię. Czyli test rejestruje różnice międzyosobnicze, ale jednocześnie zachowania testowe poszczególnych osób wskazują na stałość sytuacyjną i stałość czasową. Czyli z jednej strony mamy duże różnice międzyosobnicze i spójność zachowań w teście ujawnianych przez poszczególne osoby. Test rejestruje po prostu zachowania, które charakteryzują się tymi właściwościami, że ujawniają różnice międzyosobnicze, a stałość sytuacyjną i czasową. Zwracam tutaj też Państwu uwagę na to, że jeżeli niezależnie jak w nazwie występuje test inteligencji, czy kwestionariusz osobowości, to one w istocie nie są kwestionariuszami. To jest to nazwa troszkę nadwymiarowa, ponieważ test inteligencji będzie rejestrował zdolność poszczególnych osób do wykonywania zadań intelektualnych, które są w nim zamieszczone. A kwestionariusz osobowości będzie rejestrował sposób odpowiadania na celowo zadawane pytania dotyczące różnych form zachowania. Tylko to my rejestrujemy. Skąd nazwa inteligencja, osobowość? To są pojęcia wyjaśniające. Nie obrażając nikogo z Państwa, niezależnie od tego, co sobie myślicie, nie macie inteligencji, nie macie zdolności twórczych, nie macie osobowości ani temperamentu. Ja też nie mam. Dlatego że my się tylko zachowujemy w określony sposób. Stały, charakterystyczny dla nas, regularny i w ramach tych zachowań różnimy się pomiędzy sobą. Inteligencja i osobowość to są konstrukty wyjaśniające. Znaczy my w ten sposób wyjaśniamy różnice międzyosobnicze. Znaczy powiemy tak, ktoś rozwiązał test bardzo dobrze, wykonał bardzo dużo zadań, ktoś wykonał zadań bardzo mało i to zarejestrowaliśmy. A teraz pytanie, dlaczego jest tak? No to wiąże się to z tym, że osobie X przypiszemy, powiemy, to wynika z tego, że on ma dużą sprawność intelektualną, a osoba druga ma małą sprawność intelektualną, czyli jest ta zmienna latentna, która wpływa na wykonanie tychże zadań. To o tym już mówiliśmy. Zatem cechy latentne nie są, nawet także stany, nie są bezpośrednio badane. Badane jedynie zachowania, a do wyjaśnienia używamy tych różnic indywidualnych w wynikach testu, używamy różnych pojęć psychologicznych, inteligencji, osobowości, temperamentu i te wyjaśnienia są w kategoriach latentnych cech, czyli ukrytych, nieobserwowanych bezpośrednio, które wpływają na wyniki testowe i warunkują istnienie różnic międzyosobniczych w wynikach testu.